Cześć, z tej strony Adrian, witam Was w nowym materiale. Kontynuujemy serię z przekaźnikami bistabilnymi firmy Relpol. W poprzednich odcinkach poznaliście różnicę pomiędzy standardowymi przekaźnikami bistabilnymi oraz przekaźnikami bistabilnymi z pamięcią. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam do zapoznania się z materiałem. A dzisiaj bierzemy na warsztat przekaźniki bistabilne sekwencyjne. Zapraszam. Przed Wami nasz układ testowy. Zasilanie wprowadzone jest na złączkę piętrową, kolejno przechodzi przez wyłącznik różnicowo-prądowy i wyłącznik nadprądowy, aż trafia na szynę rozdzielczą w postaci złączki instalacyjnej. Z tego miejsca będziemy brali zasilanie dla naszych przekaźników. O obecności zasilania informować nas będzie lampka kontrolna. Przewód neutralny przechodzi od złączki przez wyłącznik różnicowo-prądowy, aż trafia na szynę neutralną, do której zbiegać się będą wszystkie przewody neutralne źródeł światła i aparatury. Przewody od żarówki wyprowadzone są na złączkę piętrową, stąd podłączymy je do przekaźnika. Na złączkach instalacyjnych mamy wyprowadzone przewody od łączników. Na dolnej szynie będziemy podłączać kolejno wszystkie urządzenia Relpol. Przekaźniki sekwencyjne posiadają dwa oddzielne tory przekaźnikowe, które wysterowujemy jednym przyciskiem. W praktyce oznacza to, że możemy przy pomocy jednego przycisku chwilowego sterować np. dwuobwodową lampą lub dwoma różnymi źródłami oświetlenia. Jednym z tych przekaźników jest model RPB2PSM Uni. Ma on uniwersalne napięcie zasilania. Możemy podłączyć go do napięcia stałego lub zmiennego o wartości od 12 do 240 V AC lub DC. Zasada jego podłączania jest taka sama jak przy poprzednio omawianych przekaźnikach. Ja pokażę Wam wersję zasilaną 230 V AC. Przed podłączeniem wybieramy, czy do sterowania użyjemy impulsu z przewodu neutralnego, czy z fazowego. Ja wykorzystam sterowanie fazą. Przewód fazowy podłączamy pod zacisk przekaźnika A1. A przewód neutralny pod zacisk A2. Jeden ze styk łącznika sterującego podłączamy bezpośrednio pod fazę. A drugą stronę bezpośrednio przyłączamy do zacisku S przekaźnika. Do zacisku 15 i 25 podajemy zasilanie. Do zacisku 18 podłączamy przewód fazowy pierwszej lampy. A do zacisku numer 28 zasilanie drugiej lampy. Podajemy napięcie na aparat, jego obecność sygnalizowana jest świeceniem zielonej kontrolki. Stan przekaźnika jest sygnalizowany kontrolką żółtą. Przekaźnik posiada 4 funkcje, które wybieramy przy pomocy pokrętła. Pierwsza funkcja to both. Jest to funkcja przekaźnika z pamięcią, w której oba zestyki pracują jednocześnie. Naciśnięcie przycisku powoduje jednoczesne załączenie obu żarówek. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje jednoczesne wyłączenie żarówek. Jeśli w czasie, gdy oświetlenie jest załączone, nastąpi zanik napięcia, to po powrocie napięcia zasilania przekaźnik powróci do pozycji sprzed zaniku napięcia, gdyż zapamiętuje on pozycję ze styków. Funkcja Reset Both działa analogicznie do poprzedniej, w której oba zestyki pracują jednocześnie. Naciśnięcie przycisku powoduje jednoczesne załączenie obu żarówek.
ponowne naciśnięcie przycisku powoduje jednoczesne wyłączenie żarówek, jednak w odróżnieniu od funkcji both, ta funkcja nie zapamiętuje położenia ze styków i po powrocie napięcia zasilania oświetlenie będzie wyłączone. I co nam może dać taka funkcja? Wyobraźmy sobie sytuację, że musimy wyjść z domu. Na krócej lub na dłużej. W momencie, gdy wyłączą nam prąd, a mieliśmy włączone oświetlenie, przy zastosowaniu tej funkcji mamy pewność, że załączone wcześniej oświetlenie po powrocie napięcia zasilania nie będzie załączone, a więc nie będzie się ono niepotrzebnie świecić podczas naszej nieobecności w domu. Kolejną funkcją, którą możemy zrealizować za pomocą tego przekaźnika, to funkcja SEC, pozwalająca na sekwencyjne załączanie i wyłączanie dwóch niezależnych obwodów oświetlenia. Dobrym przykładem może być tu dwuobwodowy żyrandol lub różne obwody światła, np. kinkiety i paski LED. Tak możemy w prosty sposób sterować scenami świetlnymi. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje załączenie pierwszego wyjścia. Włączamy pierwsze źródło światła. Po kolejnym naciśnięciu przycisku pierwsze wyjście zostanie wyłączone, a załączy się drugie, co widzimy również po stanie lampek na przekaźniku. Trzecie naciśnięcie przycisku powoduje załączenie dwóch obwodów jednocześnie. Czwarte naciśnięcie powoduje wyłączenie obydwu obwodów, po czym sekwencja się powtarza. Ponowne naciśnięcie przycisku sterującego powoduje załączenie pierwszego wyjścia i tak dalej. Drugie, dwa jednocześnie, wyłączenie obydwu. Ta funkcja ma jeszcze jedną zaletę. Przy zaniku napięcia zapamiętuje położenie ze styków, a więc po powrocie napięcia zasilania, w przypadku jego zaniku, przekaźnik powróci do pozycji sprzed zaniku napięcia, np. gdy podczas zaniku napięcia przekaźnik był załączony, po powrocie dalej będziemy mieć załączone ze styki, jak na załączonym przykładzie. Funkcja Reset Sec działa w dokładnie taki sam sposób, jeśli chodzi o sekwencję załączania przekaźników, jak funkcja Sec. Różni się tylko tym, że przy utracie napięcia przekaźnik nie zapamiętuje położenia ze styków i gdy napięcie powróci, to przekaźnik zresetuje się i pozostanie wyłączony do czasu kolejnego naciśnięcia przycisku. Jeśli potrzebujemy w sposób sekwencyjny sterować urządzeniami, ale o większym prądzie udarowym, np. oświetleniem LEDowym, to najlepszym rozwiązaniem będzie użycie bliźniaczego przekaźnika w wykonaniu InRush o nazwie RPB2ZSMI Uni. Ten przekaźnik ma wzmocniony zestyk odporny na udar prądowy do 80 A w czasie do 20 milisekund. Jest to idealne rozwiązanie, gdy potrzebujemy załączyć np. wiele źródeł światła LED, bo pamiętajmy, że zazwyczaj żarówki LED lub zasilacze do taśm LEDowych pobierają większy prąd w czasie pierwszych chwil swojej pracy. Podłączenie tego przekaźnika, jego działanie oraz dostępne funkcje są identyczne jak przekaźnika omawianego wcześniej. Przekaźnik ten w odróżnieniu od pierwszego ma dwa zestyki zwierne. Do sterowania możemy wykorzystać przyciski podświetlane. Pamiętajcie, że sumaryczny prąd pobierany przez podświetlenie nie może przekroczyć 5 mA. W praktyce oznacza to, że możemy podłączyć do przekaźnika do około 15 przycisków z podświetleniem tradycyjnym zrealizowanym w oparciu o neonówkę. Przekaźnikiem możemy sterować urządzenie o znamionowym prądzie do 16 A. Mam nadzieję, że dzięki przedstawieniu wszystkich funkcji przekaźników sekwencyjnych każdy będzie mógł teraz z łatwością dobrać do swojej aplikacji jeden z przekaźników. Jeśli jednak pojawią się jakieś pytania, piszcie je w komentarzach, a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.